Witamy Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziś opowiemy niezwykłą historię z czasów Powstania Warszawskiego 1944 roku, o bohaterskich lotach nad walczącą Warszawę. Są z nami pan Wojciech Krajewski Starszy kustor działu historii wojskowości Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. oraz pan Filip Idzikowski. Przewodniczący Komitetu Społecznego Liberator i Niebo bez granic. Zapraszamy do środka Muzeum Powstania Warszawskiego. Osamotniona Warszawa toczy walkę na śmierć i życie o wolność i niepodległość w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Walka, ostrzał i bombardowania pochłaniają życie około 200 000 ludzi. Kanały są często jedyną szansą ucieczki przed Niemcami i ratowania życia. Niestety wiele osób zostaje w kanałach na zawsze. Warszawiacy kierują wzrok ku niebu i dosłownie tę pomoc dostają dzięki bohaterskim lotnikom z Polski, Wielkiej Brytanii, RPA, USA czy Kanady. Niestety zrzuty broni, amunicji, środków opatrunkowych i jedzenia są niewystarczające. Nie mamy czym walczyć. Stoimy przed repliką samolotu B-24 Liberator, który przypomina o załodze kapitana Szostaka i Stanisława Daniela, najsłynniejszych załodze polskiej eskadry 1586, która latała na zrzuty do Polski, w tym także do powstańczej Warszawy. Jest to najbardziej znana załoga. Kapitan Szostak został pośmiertnie odznaczony Złotym Virtuti Militari jako jeden z kilku polskich lotników. Z tą historią wiąże się wiele romantycznych opowieści, szczególnie właśnie o Szostaku i Danielu, bo byli warszawiakami. Ich rodziny były w czasie powstania w Warszawie. Tutaj jest wiele opowieści bardzo romantycznych z 1939 roku, ale brak czasu na to, żeby o tym opowiadać. W każdym razie samolot ten przypomina o tej właśnie załodze i ofierze lotników polskich, ale także alianckich, którzy latali nad Warszawę. Na bardzo dużą odległość, bo z Brindisi, z innych lotnisk z południowych Włoszech do Warszawy było prawie 1500 km, to jest 10 w jedną stronę, czyli 10 godzin spędzonych w maszynie, w powietrzu. 80% trasy przebiegała nad terenem niemieckim czy zajętym przez Niemców, więc było niebezpieczeństwo na trasie zestrzelenia przez myśliwce nocne i trafienia przez artylerię przeciwlotniczą. To jest polski Liberator, ale pamiętajmy, że nad Polskę latały również nad Warszawę 148 Dywizjon Brytyjski latający na Halifaxach, to inny typ maszyny zrzutowej. Od 11 sierpnia mamy tutaj na tej scenie lotniczej również udział lotników z południowej Afryki, którzy po naradzie z Churchillem 11 sierpnia, kiedy zapadły te decyzje o udzieleniu wsparcia alianckiego na szerszą skalę przez dywizjony alianckie, to była decyzja Churchilla, który wymusił to na marszałku Slesorze i innych dowódcach alianckich na tym obszarze działań wojennych. Pierwsza wyprawa 13-14 sierpnia, następnych kilka kolejnych w następne noce. Latały wówczas przydzielono do tej akcji 31 Dywizjon Południowoafrykański, później się włączy również 34 Dywizjon Południowoafrykański oraz 178 Dywizjon RAF-u bombowy. Te dywizjony wykonywały loty do tej pory na bombardowania, minowanie wód Dunaju, zrzuty zaopatrzenia dla partyzantów w północnych Włoszech. Teraz zostały przydzielone do tej właśnie ryzykownej bardzo operacji. I trzeba przyznać szczerze, nie były to loty ochotnicze, mimo że lotnicy byli ochotnikami, ale nie byli ochotnikami do takich karkołomnych i bardzo ryzykownych, niebezpiecznych operacji wiążących się bardzo często z utratą życia. Dowódcy południowoafrykańscy protestowali przeciwko udziałowi ich ludzi w tych akcjach, ale w końcu do tego musiało dojść. Taka była decyzja Churchilla. I tu trzeba pamiętać o czymś, o czym mało kto w ogóle mówi, że w naszej najnowszej historii to jest pierwszy, chyba jedyny przykład, kiedy nasi sojusznicy z Zachodu przydzielili bezpośrednio do walki nad Polską i w interesie Polaków swoje jednostki wojskowe, czyli te właśnie 4 dywizjony lotnicze, i narazili bezpośrednio życie swoich żołnierzy i oni tutaj ginęli. O tym się zapomina, a to jest bardzo ważny fakt, o którym powinni też również pamiętać nie tylko polscy historycy, społeczeństwo polskie, ale także politycy polscy, bo to można łatwo wykorzystać w naszych interesach i w naszych działaniach na arenie międzynarodowej. Południowi Afrykanie, ale nie tylko oni, bo w tych dywizjonach byli lotnicy, oprócz Brytyjczyków, byli też i Australijczycy, byli lotnicy z Kanady
i to ludzie z dużym doświadczeniem, którzy tutaj zginęli na terenie Warszawy. Przypomnę, że na terenie Warszawy i bezpośrednio pod nią, w jej pobliżu rozbiło się 7 alianckich samolotów, wszystko załogi południowoafrykańskie i brytyjskie. Żadna z polskich maszyn nie została tutaj zestrzelona. Owszem, były samoloty ciężko uszkodzone, które się rozbiły przy lądowaniu we Włoszech, ale nad Warszawą ginęli przede wszystkim obcokrajowcy. Drugim takim rejonem, gdzie poniesiono olbrzymie straty, była południowa Polska, czyli ten trójkąt między Sandomierzem, Krakowem, Tarnowem. Tam kilkanaście samolotów alianckich, ale także polskich zostało zestrzelonych. W większości wraz z załogami albo częścią tych załóg, więc były tam straty w ludziach bardzo poważne. No i oczywiście na trasie lotu, czyli nad Bałkanami również poniesiono pewne straty w samolotach i w lotnikach. Tutaj bezpośrednio z tą epopeją warszawską, z tym Warsaw Concerto, czyli warszawskim koncertem, bo taki miała kryptonim ta operacja, wiąże się historia załogi kapitana Jacka Van Eysena z 31. Dywizjonu bombowego południowoafrykańskiego, który trafiony nad Warszawą po wykonaniu zrzutu skierował płonącą maszynę w stronę rosyjskich linii frontu wschodniego, które przebiegały w tym czasie tuż pod Warszawą. Przekroczył tę linię frontu, tam lotnicy skakali, ci co mogli, natomiast niestety 2 lotników zginęło już nad Warszawą od ognia artylerii przeciwlotniczej, a pilot Robert Hamilton zginął wykonując ze zbyt niskiej wysokości skok ze spadochronem. Poległ właśnie w Michalinie, w takim miejscu położonym na odludziu wśród lasów, gdzie parę lat po wojnie jako pierwszy w Polsce powstał pomnik tejże załogi. O tym może więcej powie pan Filip Idzikowski, który prowadzi komitet rewaloryzacji tego pomnika lotników właśnie w Michalinie. Jest to działanie teraz niedawno podjęte, które mam nadzieję zakończy się w sierpniu odsłonięciem pomnika zrewaloryzowanego z nową tablicą. Oddajemy mikrofon panu Idzikowskiemu. Proszę bardzo. Dziękuję panie kustoszu. Z takim wielkim zainteresowaniem słuchałem tego. Nie opowiedział pan romantycznej historii, więc ja się nią zajmę, tak? Wychowałem się kilometr obok tego pomnika. Pamiętam te uroczystości. To niesamowite miejsce w zasadzie położone na najwyższym punkcie na południe od Warszawy i ten samolot, który z 3 płonącymi silnikami uciekał nad Warszawy, uderzył w tę górę, staczając się po zboczu na jego podnóże. Tam spłonął i pochował w swoich szczątkach 3 pilotów, 3 lotników. 2 zginęło już, jak pan kustosz powiedział, nad Warszawą. Byli to strzelcy RAF-u, Leslie Myers i Herbert Hudson. Robert Hamilton, który pochodził z południowoafrykańskich sił powietrznych, za późno wyskoczył z samolotu i to jemu poświęcona była też i pamięć głównie w tym miejscu. My zaczynamy teraz bardzo opowiadać o tych 3 lotnikach, dlatego nazwę zmieniliśmy, w zasadzie przywróciliśmy tą pierwszą nazwę, którą dał budowniczy pomnika. Warto o nim wspomnieć, Bronisław Kowalski, czyli pomnik lotników alianckich, pomnik 3 lotników i to nim opiekujemy się od dawna. Ja jako harcerz drużyny imienia Boba Hamiltona bywałem tam wiele razy. Pamiętam, jak przyjechał też i Jack Van Eysen, pamiętam Bronisława Kowalskiego i teraz my kontynuujemy ich misję. Społecznie opiekujemy się pomnikiem. Przywróciliśmy tablicę tymczasową w 79. rocznicę powstania Armii Krajowej, aby też podnieść mocno charakter tamtej nocy, bo zrobiliśmy to w nocy. No i oczywiście Bronisława Kowalskiego, który był akowcem. Teraz ludzie jednoczą się pod tym pomnikiem, dbają o niego. Dzięki Muzeum Wojska Polskiego mamy piękną taką lotniczą kapliczkę, nawiązując do tego, że kiedyś tam kapliczka była, która przedstawia te liberatory. Dlatego teraz jestem pod olbrzymim wrażeniem tej maszyny. Ja ją widziałem chyba z 12 dawno lat temu, jak muzeum się otwierało. Bardzo byśmy chcieli przywrócić też i śmigło, takie jak tutaj, może w mniejszej skali, ale najważniejsza jest tablica z nazwiskami 3 bohaterów, 20-parolatków, którzy oddali życie lecąc z daleka
dla naszych powstańców w kanałach. To o nich Polacy powinni najbardziej pamiętać z wdzięczności tego 15 sierpnia. Przywrócimy tą tablicę i mam nadzieję, że też pokazując, w jaki sposób można to zrobić, zaprojektowaliśmy takie naszywki, które pokazują szperacze płonącego Liberatora i to jest cegiełka, dzięki której możemy wspierać razem wszyscy oddolnie naszą akcję pod pomnikiem lotników alianckich na Górze Lotników w Michalinie. I przypominam, że jest to też i Warszawa. Ostatni przyczółek Warszawy, z której kiedyś pięknie było widać Warszawę. W 1944 roku było widać, jak płonie i ten samolot zbliżał się płonący, uderzył w tą górę. Teraz jest piękny pejzaż, dlatego zapraszam na pewno wszystkich na Górę Lotników i do wsparcia naszego projektu rewitalizacji tego pomnika.